Hej, ponieważ nowy rok za pasem i wiemy, że będzie tak, że podczas świąt wiele osób będzie się zastanawiać, co by tu zrobić, żeby ten przyszły rok był lepszy jak ten. Będą planować, będą kombinować, będą robić listy rozmaitych rzeczy, które by się chciało zmienić. Bo tak się robi co roku, z nowymi planami większość osób wyrusza, tylko że w praktyce jest tak, że niestety minie kilka tygodni, a niekiedy kilka dni i z tych planów noworocznych nic nie zostaje. Co w związku z tym? W związku z tym chciałbym Cię troszkę zainspirować teraz i podać Ci w kilku punktach, co takiego zrobić, żeby plan, który chcesz wdrożyć na przyszły rok, żeby nie tylko wypalił, ale żeby to nie była lista życzeń, które chcesz osiągnąć w przyszłym roku, tylko żeby to była lista rzeczy, które się spełnią. Które wiesz, bo spełnią to jest takie będzie albo nie będzie, które zostaną zrealizowane. Więc co zrobić? Po pierwsze, zastanów się nad jedną rzeczą, na której Ci najbardziej zależy. Nie nad 10, tylko nad jedną rzeczą. Bo jak wypiszesz sobie właśnie taką listę życzeń i będzie tam chcę schudnąć, chcę kupić sobie nowy samochód, chcę pojechać do jakiegoś tam miejsca, chcę napisać książkę może, chcę się zakochać i tak dalej, i tak dalej. Jak sobie wypiszesz taką listę, to będzie dalej lista jakichś tam życzeń. A to nie o to chodzi. Znajdź sobie jedną taką rzecz, na której Ci naprawdę niesamowicie zależy i skup się na tej jednej rzeczy, na takiej zasadzie, żeby właśnie po kolei co zrobić do tej jednej rzeczy. Powiedzmy, że w przyszłym roku chcesz na przykład zacząć sprzedawać przez internet. Ok. To teraz zastanów się, jaki ma być dokładnie wynik. Co tu dokładnie ma być? Czyli jak przyjdzie grudzień 2020 roku, co dokładnie chcesz osiągnąć? Ile produktów chcesz sprzedać, albo jakie obroty chcesz osiągnąć, a może chcesz mieć jakiś tam specjalny status sprzedawcy gdzieś tam. Musisz wiedzieć, co ma być dokładnym wynikiem. I mało tego, ten wynik musisz sobie zaplanować, jak tego będziesz mierzyć. Czyli, że powiedzmy raz w miesiącu będziesz sobie robić właśnie pomiar, a może raz na tydzień, a może nawet codziennie, coś, co Ci pozwoli kontrolować, czy jesteś tam, gdzie być powinieneś. Może sobie wymyślisz, że to będzie nauka jakiegoś tam języka, więc też powinieneś sobie sam zaplanować, jakie będą testy, które Ci pozwolą określić, czy robisz postępy, bo bez tego nic nie będzie. Przykro mi. Czyli jeszcze raz, wynik i mierzenie tego wyniku. Teraz kolejna sprawa to jest zastanowienie się, dlaczego Ty chcesz to zrobić. Jaka jest przyczyna tego, że Ty chcesz coś tam zrobić. Bo jeśli nie masz dobrego dlaczego, jeśli nie masz dobrego powodu, to Ty tego nie zrobisz. Albo przestaniesz to robić, bo Ci to po prostu nie będzie kręcić. Więc jeśli chcesz nauczyć się języka, no to miej konkretny powód do czego. Że pojedziesz gdzieś za granicę i się dogadasz z ludźmi, czy może chcesz napisać książkę w języku obcym, czy może chcesz pojechać do jakiegoś kraju i nie mieć w ogóle problemów z komunikacją. Musisz sobie znaleźć dlaczego. Dlaczego chcesz to zrobić. Jeśli chcesz schudnąć, ale nie masz dobrego powodu, dlaczego miałbyś schudnąć, to ty nie schudniesz, bo ci nie będzie chciało ćwiczyć, bo ci nie będzie chciało pilnować diety, no bo nie ma powodu. Więc znajdź dobry powód, dlaczego ty chcesz to zrobić. Jak już będziesz to wiedział, to kolejna sprawa dla Ciebie to jest jak. Jak to zrobić? Jakich narzędzi użyć, jakich strategii, jak Ty to konkretnie chcesz zrobić? Czy musisz sobie zrobić plan? Jeśli to będzie nauka języka, to co będziesz robić? Jak to będziesz robić? Czy pójdziesz do szkoły, albo do jakiej szkoły, czy będziesz... Musisz wymyśleć, jak Ty to zrobisz. I kolejna sprawa to są właśnie konkretne narzędzia. Konkretne strategie, jakie zasoby Ci są potrzebne, żeby to zrobić. Jeśli mówimy zacząłem odnośnie sprzedaży czegoś przez internet. Więc gdzie Ty to będziesz sprzedawać? Czy to będziesz sprzedawać w sklepach internetowych, czy to będziesz sprzedawać na portalach aukcyjnych, czy to będziesz sprzedawać... Gdzie? Gdzie Ty to będziesz sprzedawać? Właśnie o to chodzi. Jeśli to jest nauka języka, to też
co to będzie? Czy będziesz mieć jakąś aplikację, czy będziesz mieć książkę i jak tą książkę będziesz często używał, czy będziesz korzystał z jakiegoś lektora, czy może będziesz wyjeżdżał, czy może wyjedziesz na jakiś okres czasu gdzieś tam do jakiegoś państwa, gdzie się mówi po angielsku, czy po niemiecku, czy po hiszpańsku, czy po chińsku. To jest kwestia taka, żeby po prostu wziąć teraz kartkę. Kiedy mówię teraz, to znaczy teraz, a nie jutro, ani nie za tydzień, bo to o tym zapomniesz. Bo przez tydzień pojawi się mnóstwo innych rzeczy w Twoim życiu i Ci to po prostu najnormalniej w świecie wyleci z głowy. Dlatego, skoro już poświęciłeś całe 5 minut czasu na obejrzenie tego filmiku, to warto poświęcić kolejne pół godziny czasu, wziąć sobie zeszyt i w tym zeszycie rozpisać, co się ma wydarzyć. Tym bardziej jest to cenne dla Ciebie, bo zobaczysz, że rok 2020 będzie Twoim najlepszym rokiem w życiu. Moim będzie na pewno, a Twoim też będzie, jak sobie to tak zaplanujesz, jak Ci teraz powiedziałem. Ja Ci powiedziałem o tym, żebyś sobie zaplanował jedną rzecz i rób tą rzecz przez przynajmniej 2 miesiące, a jak po 2 miesiącach zobaczysz, że Ci dobrze idzie, to dopiero wtedy zacznij kombinować, żeby pomyśleć nad czymś kolejnym. Bo jak sobie naraz dasz jedną, dwie, jak sobie naraz dasz 2, 3, 4 rzeczy do zrobienia, ludzie są, wiesz jak było do tej pory. I ludzie są bardzo wygodni, ludzie są leniwi i skoro do tej pory Ci się nie udawało, dlaczego miałoby Ci się udać teraz bez planu, bez tych wszystkich rzeczy, które Ci do tej pory powiedziałem. Więc zeszyt, przesłuchaj jeszcze raz ten film, przerób w praktyce i za rok będziesz tak samo zachwycony jak ja. Dzięki, hej.